Cześć! Witam wszystkich deweloperów Apexa w ostatnim, 8. odcinku mojej serii. Myślę, że mogę spokojnie powiedzieć tak do wszystkich tych, którzy oglądali ją od początku i wspólnie ze mną przygotowywali swoje aplikacje. W tej serii bowiem zdobyliście podstawy do tego, aby zanurzyć się w świecie IT, dowiedzieliście się, czym jest baza danych, do czego służy oraz jak się z nią komunikować, a dzięki platformie low-code'owej, jaką jest Oracle Apex, nauczyliście się, jak interakcję z bazą uprościć, sprawnie tworzyć tabele oraz budować strony waszych aplikacji. Im więcej jednak korzystacie z Apexa, prawdopodobnie tym więcej pytań pojawia się w waszych głowach. Być może natknęliście się na jakiś problem, którego nie umieliście rozwiązać. Co w takim razie powinniście zrobić? Jakie kroki podjąć w dostępnej kolejności? O tym w dzisiejszym odcinku. Tworząc swoje aplikacje w Application Builderze wielokrotnie mogliście natknąć się na pola, w których możliwe było zdefiniowanie kodu PL/SQL. Kilkukrotnie wspominałem o nim również w tym kursie. PL/SQL jest językiem programowania. Kod w nim napisany może być zrozumiany i wykonany przez bazy danych. Specyficzną cechą tego języka jest to, że bez żadnej dodatkowej składni można w nim wykonywać zapytania SQL. Osoby zaznajomione z SQL-em poczują się naturalnie dużo pewniej, wiedząc, że bez problemu z marszu są w stanie napisać proste bloki kodu. Przeplatanie SQL-a z PL/SQL-em ma wprawdzie pewne negatywne konsekwencje w niektórych przypadkach, ale na początku nauki zupełnie nie powinno was to niepokoić. Cieszcie się więc możliwością tworzenia pierwszych apexowych procesów napisanych w PL/SQL-u, dzięki którym możecie w pełni zapanować np. nad tym, w jaki sposób dane z formularzy zapisywane są w waszej bazie danych. Jednak PL/SQL to dużo więcej niż to. Dzięki zmiennym, instrukcjom warunkowym czy pętlom jesteście w stanie wykonać zadania niemożliwe do ukończenia przy wykorzystaniu jedynie SQL-a, który, jak przypomnę, ogranicza się do pojedynczych zapytań. Prostymi przykładami w kontekście wielu aplikacji byłoby przetwarzanie zaimportowanych plików Excela, pobieranie danych z innych stron internetowych lub tworzenie skomplikowanych programów wykonujących serię występujących po sobie czynności. Dlatego właśnie uważam, że znajomość PL/SQL-a jest kluczowym krokiem w karierze każdego Apex dewelopera i chociaż zostanie mistrzem PL/SQL-a może zająć długie lata, to poznanie wyłącznych podstaw już otworzy wam wiele możliwości w rozwoju waszych aplikacji. A z właściwym zaangażowaniem podstawy możecie ogarnąć w zaledwie parę dni. W poszukiwaniu źródeł do nauki, jak zwykle z pomocą powinien przyjść wam wujek Google, ale i ja w opisie pod filmem zamieszczę linki, które uważam za godne polecenia. Ponieważ Apex jest platformą low-code'ową, to w każdym przypadku, gdy stoicie przed wyborem, czy napisać własny kod w PL/SQL-u, czy skorzystać z natywnego wbudowanego komponentu, zalecanym rozwiązaniem będzie to drugie. Ale bardzo szybko się spotkacie, a być może już spotkaliście z sytuacją, w której własny kod jest koniecznością, ponieważ gotowe komponenty nie spełniają założonego celu. Postaram się więc podać przykłady miejsc, w których możecie skorzystać ze znajomości PL/SQL-a. Uprzedzam jednak, że częścią z nich będą komponenty, których nie omawialiśmy w trakcie kursu. I to one są jednocześnie kolejnym tematem, na którym skupiłbym się na waszym miejscu. Spójrzmy na znany nam ekran shared komponentów Apexa. Do tej pory skupiliśmy się na niewielkiej części tych funkcjonalności, powiedzieliśmy sobie krótko o listach i nawigacji oraz o listach wartości. Dlaczego jednak nie rozmawialiśmy o innych? Z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest ilość. Omówienie wszystkich shared komponentów zajęłoby mnóstwo czasu, a większość z widocznych sekcji zasługuje na całkiem osobny odcinek. Drugim powodem jest fakt, że w przypadku wielu z tych komponentów znajomość PL/SQL-a jest zalecana lub wręcz wymagana. Oznaczyłem je na ekranie. Po przyswojeniu podstaw PL/SQL-a będziecie więc mogli wykorzystywać nową wiedzę w praktyce, np. definiując procesy aplikacji. Są one tożsame z procesami, jakie możecie definiować na poszczególnych stronach, ale działają globalnie. Mogą zostać wykonane np. każdorazowo przed wyświetleniem strony, niezależnie od tego, jaka to strona, lub przeciwnie, mogą być wykonane tylko raz, po tym jak użytkownik zaloguje się do aplikacji. Innym miejscem, gdzie wasz kod PL/SQL-owy może znaleźć zastosowanie, są automatyzacje. Czym one są? Automatyzacje również możemy porównać do procesów, z tą jednak różnicą, że procesy są synchroniczne, to znaczy zatrzymują działanie strony.
Jeśli mamy jakiś proces, który trwa bardzo długo, ponieważ na przykład przetwarza duże ilości danych lub baza jest mocno obciążona, to użytkownik utknie na stronie, wpatrując się w symbol ładowania tak długo, aż proces nie dobiegnie końca. Automatyzacje jednak działają zupełnie inaczej. Są asynchroniczne, więc działają w tle, podczas gdy użytkownik może dalej korzystać z aplikacji lub nawet zamknąć stronę bez przerywania czynności, które zostały przez niego uruchomione. Inną zaletą automatyzacji jest, jak sama nazwa wskazuje, możliwość uruchamiania ich automatycznie. Tworząc automatyzację możemy zdefiniować, jak często ma się uruchamiać. Jest to idealne rozwiązanie w przypadku procesów, które powinny dziać się cyklicznie, jak archiwizacja starych, niepotrzebnych danych lub wysyłka maili z różnymi przypomnieniami. Wszystkie komponenty, które dziś poruszamy, omawiam dość ogólnie, ale jak zawsze zachęcam, żebyście samodzielnie odkrywali ich działanie. Dla mnie najlepiej sprawdza się zawsze metoda prób i błędów, ale do każdej funkcjonalności znajdziecie też dokumentację Oracle'a, artykuły i blogi w internecie, a jeśli otrzymam dość dużo pytań, to z pewnością nagram osobny odcinek omawiający daną funkcjonalność w szczegółach. Pamiętajcie też o zakładce Gallery i przykładowych aplikacjach, które można zainstalować i podglądać, jak zostały utworzone. Znajomość komponentów, jakie Apex nam udostępnia oraz jak z nich korzystać, jest zdecydowanie najważniejsza. Jest to również praca, jaką każdy Apex deweloper musi ciągle wykonywać, ponieważ platforma ewoluuje. Z każdą nową wersją pojawiają się nowe, nieznane dotychczas funkcjonalności. Jednak nawet znając je wszystkie, wciąż jesteśmy ograniczeni w działaniu do tego, co jest dostępne. Poznajmy zatem sposoby na to, aby te ograniczenia przezwyciężać. Każda strona internetowa jest tak naprawdę dokumentem. Wchodząc na stronę internetową, wpisujemy jej adres i przeglądarka wysyła w naszym imieniu żądanie do serwera, prosząc o wskazaną stronę. Serwer, czyli drugi komputer, z którym się łączymy, odpowiada, odsyłając dokument. Jest to zwykły dokument tekstowy, taki sam jak moglibyśmy napisać w Wordzie czy nawet w notatniku. Jego cechą szczególną jest jednak fakt, że zawartość tego dokumentu jest wzbogacona o specjalne znaczniki języka HTML. Nie jest to w żadnym razie wyższa matematyka ani fizyka kwantowa, a zupełnie proste znaczniki informujące o tym, gdzie zaczyna się paragraf tekstu, a gdzie kończy. Ujęcie jakiegoś tekstu pomiędzy znaczniki baton z kolei spowoduje, że w tym miejscu powstanie przycisk, a tekst pomiędzy znacznikami będzie jego etykietą. Jeszcze inne znaczniki posłużą do tworzenia nagłówków, list sortowanych, niesortowanych, a więc niemal wszystkiego, co doskonale znamy z Worda bądź dokumentów Google. Jeśli się jednak zastanowić, to współczesne strony internetowe wyglądają dużo ciekawiej niż przeciętny dokument, a jest to w dużej mierze zasługa dodatkowych plików dołączanych do dokumentów w HTML-u. Są to pliki CSS i podobnie jak pliki HTML mają prostą zasadę działania. Pliki z kodem CSS zawierają zestaw reguł zmieniających wygląd strony. Możemy w nich zdecydować dla przykładu, że wszystkie paragrafy będą napisane kursywą oraz zdefiniować wielkość i kolor czcionki lub kolor tła. Rzecz jasna, tymi przykładami umniejszam trochę powadze HTML-a i CSS, natomiast moim celem jest pokazanie Wam, że nie są to przesadnie skomplikowane twory, które w umysłach osób niezwiązanych dotychczas z IT często urastają do rangi wiedzy tajemnej. Chociaż skoro jesteście już tutaj i oglądacie już 8 odcinek, to być może powinienem posiadać nieco większą wiarę w Was i w to, że słowo HTML nie wystarczy, żeby Was wystraszyć. Podsumowując, HTML i CSS są nieco trudniejsze niż je tutaj przedstawiłem, natomiast wciąż przejście prostego i darmowego kursu, jakich w internecie jest na pęczki, powinno wystarczyć, żeby poznać przynajmniej podstawy. A umożliwi Wam to tworzenie całkowicie dowolnego kontentu, który możecie osadzić wewnątrz swojej aplikacji w Apexie, wykorzystując na przykład regiony statyczne lub inne pola, które oferują możliwość zdefiniowania własnego kodu HTML. A przy pomocy CSS możecie wpływać nie tylko na własnoręcznie utworzone elementy, ale również zmieniać wygląd komponentów Apexa, ponieważ strony Waszej aplikacji, jak każde inne strony, są dokumentami HTML. A jak Apex to robi, że generuje cały ten HTML? To już temat na całkowicie inne nagranie. Na szczęście nie musicie tego wiedzieć, żeby z niego korzystać, na tym polega cała magia low-code'u.
Strony internetowe to przecież nie tylko to, co widzimy, ale też wszystkie elementy interaktywne. Wszystkie akcje, które użytkownicy mogą podejmować, klikając w różne elementy strony bądź przeciągając i upuszczając. W tym celu został wymyślony język programowania JavaScript. Przy jego pomocy możliwe jest wpływanie na zawartość strony, pokazywanie lub ukrywanie różnych jej części, wyświetlanie powiadomień lub dynamiczne dodawanie zupełnie nowej zawartości. Korzystając z Apexa nie musicie znać JavaScriptu, żeby z niego korzystać. Zamiast tego możecie tworzyć dynamiczne akcje. Dzięki nim można precyzyjnie określić, kiedy akcja ma zostać wykonana, np. po naciśnięciu w wybrany przycisk lub przy zmianie wartości pola. Następnie należy wskazać, co właściwie ma się zadziać. Do wyboru mamy dość dużą gamę predefiniowanych akcji, jak pokazanie lub ukrycie wskazanego komponentu, ustawienie wartości Apex Itema lub uruchomienie kodu w PLSQL na bazie. Z powodzeniem można ograniczać się do dostępnych akcji, jednak poznając JavaScript będziecie w stanie osiągnąć pełnię możliwości. Duża część z tego, co dziś opisałem, to plan na miesiące, jak nie lata nauki. Ja sam podstawy HTML, CSS i JavaScriptu poznałem dopiero pracując w Pretiusie. Nie ma więc, jak widać, potrzeby uczenia się wszystkiego od razu. Pokrzepiające jest również to, że jeżeli planujecie suplementować swoje aplikacje Apexowe jedynie fragmentami kodu, to łatwo o bardzo satysfakcjonujące efekty w dużo krótszym czasie. Pamiętajcie również o priorytetyzowaniu wykorzystania gotowych komponentów Apexa nad pisaniem własnego kodu. Korzystanie z wbudowanych rozwiązań daje nam gwarancję bezpieczeństwa, jakości i poprawności działania, podczas gdy każdy z nas jest omylny, więc pisząc własny kod zawsze zwiększa się ryzyko wystąpienia ewentualnych błędów. Na szczęście jest sposób, żeby to ryzyko chociaż w pewnym stopniu zminimalizować. Ostatnim tematem, jaki chciałbym poruszyć w tym kursie, są wtyczki do Apexa. Tworząc plugin możecie opakować dowolną funkcjonalność w używalny komponent, który można potem wyeksportować i podzielić się nim ze swoim zespołem lub z innymi deweloperami w internecie. Rzecz jasna, tworzenie takiego pluginu to nie lada wyzwanie, które testuje wszystkie Wasze umiejętności i wiedzę, zarówno bazodonową z PLSQL-a, jak i z JavaScriptu, HTML-a czy CSS. Ale wierzę, że każdy z Was dotrze do momentu, w którym będzie w stanie swój własny plugin utworzyć. Do tego jednak czasu możecie korzystać z pluginów utworzonych przez innych i w ten sposób powiększać swoje możliwości budowania aplikacji. Największym źródłem pluginów do pobrania jest strona apex.world. Prócz wtyczek znajdziecie tu też newsy z Apexowego świata, przydatne linki oraz nawet oferty pracy. Pluginy, które tutaj się znajdują, są przeważnie udostępnione na licencji MIT, co oznacza, że możecie dowolnie z nich korzystać i modyfikować, również w projektach komercyjnych. Te z nich, które są płatne, oznaczone zostały flagą Commercial. Jako przykład niech posłuży nam mój własny plugin, Pretius Smart Checkbox Column. Plugin pozwala na zamianę jednej z kolumn raportu klasycznego lub interaktywnego w kolumnę z checkboxami. Wartości, które uprzednio znajdowały się w tej kolumnie, będą przy zaznaczeniu zapisywane w wybranym przez nas page itemie, oddzielone od siebie dwukropkami lub dowolnym innym znakiem, który możemy skonfigurować. Dzięki temu możemy je wykorzystać później, np. w procesie PLSQL-owym, który wykona na zaznaczonych rekordach jakąś akcję. Plugin posiada też inne możliwości konfiguracji, ale o nich mogę opowiedzieć w osobnym nagraniu, jeżeli będziecie chcieli. Po pobraniu pluginu, aby go zainstalować, udajemy się na stronę Shared komponentów naszej aplikacji. Wchodzimy w sekcję Plugins, a następnie naciskamy Import. Tu wybieramy plik z pluginem i przechodzimy przez kolejne kroki instalatora. Ponieważ plugin jest typu dynamicznej akcji, aby skorzystać z nowych możliwości, udajemy się na stronę z wybranym raportem i dodajemy nową dynamiczną akcję. Jako moment uruchamiania wybieramy Page Load. Instalacja pluginu spowodowała, że wśród dostępnych akcji jest jedna nowa, zmieniająca wartości w checkboxy. Wybieramy odpowiednie ustawienia i możemy cieszyć się efektem. Pamiętajcie, że pluginy, tak jak wszystkie inne komponenty Apexa, posiadają sekcję pomocy.
Jeśli chcecie poeksperymentować z ustawieniem pluginu, ale nie rozumiecie w pełni jego działania, zawsze zaglądajcie do tego opisu. Niektóre pluginy posiadają również pomocne strony demo lub pliki README z instrukcją. Jeśli jakiś plugin przydał Wam się w aplikacji, nie zapomnijcie nagrodzić jego twórcy polubieniem pluginu na apex.world. Widząc, ile osób z nich korzysta, twórcy są bardziej zmotywowani, aby je rozwijać i rozbudowywać o nowe możliwości. To już niestety wszystko, czego dowiecie się z dzisiejszego odcinka, jak i z całego kursu. Przygotowanie go było dla mnie bardzo ciekawym przedsięwzięciem. Mam gigantyczną nadzieję, że pomogłem komuś zmotywować się do nauki nowych rzeczy, do tworzenia aplikacji oraz, że ten ostatni odcinek w jakiś sposób pokieruje Was dalej na Waszej programistycznej ścieżce. Ja będę teraz pilnie czytał komentarze, odpowiadał na wiadomości na grupce facebookowej, na którą po raz kolejny gorąco zapraszam. Jest możliwe, że zbiorę najbardziej palące pytania i nagram kolejne wideo, w którym odpowiem na te pytania lub poruszę inne tematy apexowe, które przez nadmiar materiału musiałem odpuścić. W opisie pod filmem jak zawsze znajdziecie linki do materiałów do nauki oraz do Pretiusowego bloga, na którym cyklicznie pojawiają się artykuły moje lub moich kolegów z zespołu. Ja tymczasem żegnam się z Wami po raz ostatni w tej serii, ale nie po raz ostatni w ogóle, więc pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, żeby niczego nowego nie przegapić i powodzenia w podbijaniu świata IT. Cześć!